Witajcie, co będzie w tym nadchodzącym sezonie. I tutaj nowe królestwo, tutaj ten drugi budynek. Pula się rozrosła z 8 tysięcy do ilu? Do 15. Założyć proste akwarium, tak żebyś czerpał przyjemność. Jak się wchodzi tutaj, to robi naprawdę duże wrażenie. Aha, tam cały osprzęt jest, o kurczę. Się dziwił, że tą tonę postawię ponad. W tym miejscu jeszcze praktycznie nigdy nie zamarzła woda, bo 12 lat temu jedna folia, nic tu nie musiałeś robić? nic, 10? nic. Witam Was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na hodowli krewetek akwariowych. Aqualife, jest z nami Marcin, właściciel. Witam Cię, Marcinie. Cześć, siema, cześć. Witam Was serdecznie. Dzisiaj znowu w Masonie. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej temu zbiornikowi. Zbiornik 340 litrów. Mam nadzieję, że każdy z nas Was tam znajdzie coś dla siebie. Na chwilę obecną mam u siebie 19 zbiorników. Ostatnio panuje u mnie, powiedzmy delikatnie, mały nieład artystyczny, bo moje studyjko przekształciło się w coś w rodzaju warsztatu. Opanowała mnie gorączka dekoracji w tym stylu. A z uwagi na to, że sporo jest zabawy ze składaniem i rozkładaniem tego wszystkiego, dlatego mam to tak, jak właśnie to widzicie. Zrobiłem warsztat z tego mojego studyjka przez ostatni czas i przychodziłem tylko po to, żeby działać, tworzyć te drzewka. Ostatnio mi się bardzo spodobał ten temat. Tu jest taki, z tego powodu taki bałagan, że ciężko się wchodzi. Dodatkowo jeszcze mam przyszykowany materiał na kilka filmów, w których jestem w trakcie tworzenia, bo mam rozbebłanych kilka filmów, które po prostu z uwagi na okres czasu, jaki jest potrzebny na ich zmontowanie, to może nie, na ich nagranie, no bo trzeba poczekać, aż zbiornik tam dojrzeje i w ogóle, no nie będę Wam zdradzał szczegółów, no to po prostu no, musi to trwać. Problem mam tutaj taki, że jest za dużo wszystkiego, a za mało miejsca. Zresztą chyba jak większość z nas ma taki problem. Zobaczcie, co ciekawego dostałem. Byłem na hodowli Aqualife w Świętochowicach i dostałem jeden dla mnie i jakieś 15-16 sztuk dla Was, które mam zamiar rozdać podczas eventu tego Śląskiego Weekendu Akwarystycznego zorganizowanego przez Górnośląskie Stowarzyszenie Akwarystów, na które Wam przy okazji po raz kolejny zapraszam. Akwarium 100-litrowe, 1,50 m na 40 głębokie. Świecą nad nim zazwyczaj dwie lampy, teraz dołożyłem jedną po to, żeby lepsze ujęcia były, lepsze nagranie wyszło. Robiłem miniaturkę tak samo do jednego z filmów, który już najprawdopodobniej widzieliście, dlatego też tutaj jest tak napchane tych roślin po tej lewej stronie. Zbiornik, na sam spód lawa wulkaniczna, następnie to ziemia ogrodowa i przysypane całe piachem, jak widzicie, wszystko elegancko sobie radzi. Na ziemi ogrodowej też można mieć duże, ładne akwarium. No i mieszkańcy tutaj doszli, mieszkańcy neonki, poszedłem w klasykę, ale jest to związane również z pewnym filmem, który chcę dla Was nagrać. Byłem na hodowli Kosmo i wycyganiłem, nie wiem, 40 sztuk, 30 sztuk, ciężko powiedzieć, bo sam tego nie liczyłem. Łukasz również tego nie liczył, tylko nabrał siatką i mnie poczęstował. Następnie mamy trzy moje również drugie w kolejności, jeżeli chodzi o pojemność zbiorniki pod względem wielkości. 100 litrów, 100 litrów, 100 litrów. Najbardziej klasyczne chyba akwarium, jakie może być 100 litrowe, 80 na 35 na 35. Tutaj mam już troszeczkę takie, te zostało klejone na zamówienie znajomego. Znajomy później się pozbywa akwarium i dostałem je w prezencie. A te akwarium to jest stare akwarium, one ma za 30 lat jak nie więcej, które po prostu w biurze ktoś wyrzucał i no, przygarnąłem, żeby się nie zmarnowało. Zbiorniki, które są tutaj za mną z tyłu, jestem mega zadowolony z tego, jak one są ustabilizowane. Tutaj 100-litrowe akwarium chodzi tylko i wyłącznie na pacie mini, na jednej tej turbince i jak widać wszystko ma się dobrze. Przydałoby się co prawda odmulić dno, ale no, co jakiś czas to robię. No. Jest to naturalne w momencie, kiedy jest w akwarium tak duża ilość ryb. No i jak widać, zresztą filtracja, nawet gdyby była mocniejsza, no to też myślę, że ten brud by się mógł tam zbierać przy tak dużym obłożeniu, przy tak dużym zagęszczeniu tych ryb. Nad tym zbiornikiem świeci 32 W, nad tym zbiornikiem mamy 50 W, najmocniejsze oświetlenie, najlepsze oświetlenie, jakie mam tutaj u siebie w galeryjce. Obecnie jestem bardzo zadowolony z tego, bo większość moich zbiorników udało się tam ustabilizować taki wewnętrzny ekosystem, dzięki któremu te zbiorniki działają prawie bezproblemowo.
i wyprawię, no bo wiecie, zawsze się tam pojawi jakieś troszeczkę glonu, to jest natura i trzeba się z tym pogodzić, ale niektórzy to uznawają jako glony, ale ja nie widzę w tym problemu. Czasami roślinki idą troszeczkę gorzej, czasami lepiej, no jest to związane oczywiście również z temperaturą. Jak jest wyższa temperatura, szybciej się rozkłada wszystko to, co jest w środku, wyższa przemiana materii, no to wtedy jest więcej wszystkich związków organicznych w tym zbiorniku. Jak jest niższa temperatura, to znowu w drugą stronę i tak to zwykle bywa. Zbiornik, który tutaj stoi, podłączony jest do niego kubełek. Wielokrotnie w momencie, kiedy spuszczam wodę, to muszę go wyłączyć, bo mi się zapowietrza. Wlot filtra jest na tyle wysoko, nie mogę go przesunąć niżej z uwagi na to, jak to się znajduje. I potem po prostu zapominam, jak wychodzę stąd, no bo to nie jest u mnie w mieszkaniu. Zapominam tego podłączyć z powrotem i działa zbiornik przez tydzień, dwa, aż do następnej podmianki bez filtracji. O ile przy następnej podmiance przypomnę sobie znowu, żeby to załączyć przy tym. No niestety, jak się ma dużo do roboty, to potem o niektórych rzeczach się zapomina. Zbiorniki były założone tak, ten jakieś 1,5 roku temu, ten jakieś 3,5 roku temu i ten 2,5-3 lata temu. Mniej więcej coś takiego. Następnie mamy serię moich maluchów. 12 litrów, 12 litrów, 12 litrów, 10 litrów i chyba też 10 litrów, nie licząc tej komory filtracyjnej z tyłu. Po części miały to być moje krewetkaria, no ale zbiorniki raczej są za małe na to, żeby krewetki tam jakoś bardzo dobre warunki miały. Jeszcze dodatkowo są bez filtracji, ale mimo tego, że one są bez filtracji, jedynie z dość mocnym oświetleniem, zbiorniczki radzą sobie dobrze. Krewetkarią i te zbiorniki tutaj, one działają od 3,5 roku, chyba do pół roku. Pół roku to jest ten najkrótszy. Tutaj jeszcze nie wrzuciłem żadnego życia jeszcze. W tym zbiorniczku też podczas zakładania część z Was pisało mi, że to drewno, które tutaj wkładam, to na pewno się nie utrzyma, że nie ma sensu, żebym tego drewna dawał. No zobaczcie, nawet te cieńsze patyczki trzymają się. Próbuję nacisnąć, żeby Wam pokazać, że tu się nie łamie. To już tu stoi pół roku, jak nie dalej. A no, jak widzicie, drewno całe i zdrowe. I tutaj w tym zbiorniczku były te ściany z mchu. Zdecydowałem się jednak tą ścianę z tej strony wyrwać, pozbyć się jej i zostawić jedynie tą z tyłu. No, wydaje mi się, że to był dobry pomysł, bo teraz to wygląda dużo lepiej. Odsunę tego liścia. On już jest i tak zjedzony. Tutaj jest zbiorniczek, o którym Wam na razie jeszcze nie będę mówił. Mój zbiornik z cegłami. Cegły, jak widzicie, mocno zarośnięte. Dość dużą, mocną przebudowę tu zrobiłem. No, pozbyłem się praktycznie wszystkich łodygowych roślin, które tu były. Zostały się gdzieniegdzie hydrokotyle, no ale tego się nie da po prostu pozbyć. I są same praktycznie epifity i mchy. Mchów również starałem się pozbyć. Powyrywałem, powyrzucałem. Ja mam zamiar starać się, żeby po prostu te bucyfalandry sobie lepiej rosły. Zobaczcie, ile kwiatków. 1, 2, 3, 4, 4 kwiatki. Bucyfalandra bellinae, jak dobrze pamiętam nazwę. Cała gęsto obsadzona przez krewetki. One sobie tam lubią żerować. Te listki są dość drobne. Cegła już po tym czasie, co tutaj jest w tym zbiorniku. Zobaczcie, jak ładnie zaszła glonem i tymi roślinami, które tutaj są. Dodało to całości takiego fajnego uroku. Akwarium zostało założone jakieś 1,5 roku temu i tutaj poszło tak samo jak i w poprzednich przypadkach. Lawa wulkaniczna, ziemia i piasek. Naprzód tutaj ten pierwszy plan dałem substrat po to, żeby tam chciałem zasadzić takie roślinki trawnikowe, a no akurat ziemia jakoś mi tu nie pasowała, dlatego poszedł ten substrat. No po tym czasie widzę, że to jednak nie miało sensu, bo te rośliny z góry zarastały i ten zbiornik i tak był przerośnięty. Dałem tutaj bardzo dużą ilość ziemi ogrodowej. Byłem ciekaw, czy tak duża ilość tej ziemi w jakiś sposób zdestabilizuje ten zbiornik, albo go też może lepiej ustabilizuje. I tak na dobrą sprawę na razie nie widzę różnicy. Byłem też ciekaw, czy będą lepsze efekty, czy zbiornik będzie przez dłuższy okres czasu lepiej szedł, ale też no, na chwilę obecną nie widzę zbytnio różnicy. Tutaj na tej półce te ostatnie, które Wam dzisiaj chcę pokazać, bo mam tutaj jeszcze jedno takie malutkie, ale to jeszcze jest tajemnica. 2, które są do restartu, już je Wam pokazywałem, one muszą być zrestartowane, dopiero wtedy będę mógł Wam je ponownie pokazywać.
Akwarium, które tutaj widzimy, to paludarium z wodospadem. Wodospad obecnie dość mocno zarósł. Fajnie akwarium idzie, tylko jedyny problem mam taki, że oświetlenie, no bo zbiorniczek jest oświetlany 30W lampką, tak samo jak i ten. To jest jedna lampka 30W, która świeci, jak widzicie, nad tymi dwoma zbiornikami i ona przez praktycznie cały ostatni okres czasu, w sposób jak widzicie, czyli nad całością tego zbiornika 60-litrowego i tutaj kawałek tego paludarium. Paludarium tutaj z tej strony jestem zdziwiony nawet, bo mimo tego, że te rośliny nie są tu praktycznie w ogóle doświetlone, one rosną, dają sobie radę i tak na dobrą sprawę wrzucam tutaj epifity, które gdzieś tam znajdę jakąś szczepkę, no to po prostu wrzucam tu, bo mam takie wrażenie, że one tutaj po prostu sobie poradzą, że te rośliny będą tutaj żywe. Zakładając zbiornik, myślałem też o swoich dzieciakach, żeby im się podobał i umieściłem tutaj kilka takich figurek. Te figurki już ostatnio duszka wyciągałem, bo dość mocno zarósł. I u góry mamy kraba z SpongeBoba, on również tam dość mocno zarósł, muszę go przełożyć i od razu to zrobię. Jeszcze tutaj ta ścianka, którą Wam bardzo rzadko pokazuję, z uwagi na to, że ona nie jest reprezentacyjna. Liczyłem na to, że uda mi się w te wakacje wziąć i wymienić ten cały regał, no ale niestety najpierw delegacja, później urlop. Zresztą wakacja jest też takim okresem, takim czasem, że myślę, że trzeba odpocząć od niektórych rzeczy, odpocząć od hobby, po to, żeby nam się ono nie znudziło, żeby naładować akumulator, tak więc dlatego też była taka długa przerwa. No, część związana właśnie z moją pracą, część z tym, że miałem też bardzo dużo pracy na wsi przy domu. A tutaj no to na spokojnie wymienię na razie ten zbiornik, dodam zbiorniczek do góry, obrócę ten, wrzucę tutaj jeszcze jeden do góry. Te dwa już funkcjonują fajnie, to są krewetkaria. I tu na dole również są dwa zbiorniczki, jedno już hula, a drugie czeka. Tutaj będziemy robili pewien eksperyment. Spróbuję tutaj sobie porozmnażać te krewetki, zobaczę jak to pójdzie. Spróbuję też pewne eksperymenty porobić, tak żeby... Zresztą zdradzę Wam rąbek. W tym zbiorniczku część z Was wie, że mam tu krewetki karydiny, które są trzymane na kranówce. Leję tutaj bezpośrednio wodę z kranu. Co prawda tu jest bardzo duża ilość podłoża beniwaczki, ale te podłoże, ten zbiornik to jest najstarszy zbiornik, który mam tu u siebie. On działa 4 albo 5 lat, jak nie lepiej. I te stado się tam mnoży, te krewetki się przez ten okres czasu, przez tak długi okres czasu, myślę, że przyzwyczaiły po prostu do wody, do tej kranowej wody, do tego pH, do tego twardości, które mam u siebie, że chciałbym spróbować w tych innych zbiornikach również te karydiny popróbować i również chcę sobie pomnożyć troszeczkę tych moich dzikich, bo z tych dzikich, które mam, też wyciągam niekiedy fajne linie, albo rosną takie duże, bardzo naprawdę jak Amano krewetki wyglądają, albo no udaje mi się wyciągnąć je bardzo ładnie, kolorystycznie. Spróbuję, zobaczę. Co z tego wyjdzie, to się okaże. Dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Was nie zawiodłem, jeżeli chodzi o treść oraz o jakość filmu, no bo troszeczkę przerwy było. Ciekaw jestem, czy czekaliście na te filmy. Dajcie znać w komentarzu. I pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do zobaczenia któregoś z tych filmów, które wlatują teraz na ekran. Pozdrawiam, hej!